Także pora na mój pierwszy spacer z filmem. Każdy z Was zapewne choć raz słyszał o Przyjaciołach. Może widzieliście jakiś odcinek, a być może należycie do licznego grona fanów tego sitcomu. Osób, które widziały każdy sezon, wszystkie sezony i to nie raz. Zdziwiłoby mnie, gdyby było inaczej. I w jakiś sposób fenomen tego serialu ominąłby Was szerokim łukiem. Jakkolwiek Przyjaciele są dość prostą historią, to jest to historia moim zdaniem ważna. I dlatego przyciągała tylu ludzi już w latach 90. i przyciąga również dzisiaj. Skupimy się na tym, co najważniejsze, na przyjaźni i na każdej postaci z osobna. Serial debiutował w latach 90., a o jego sukcesie świadczy najlepiej to, że od czasu zakończenia jego emisji w 2004 roku właściwie nie przestał być nadawany. Wywołał też wiele kontrowersji, również w Polsce. Zarzutów było wiele, ale tylko niektóre z nich przytoczę. Po pierwsze, sitcom bardzo otwarcie mówi o sferze seksualnej, co moim zdaniem jest ważne i potrzebne. Słusznym zarzutem wydaje się też to, że serial promuje dość nierealistyczne wyobrażenie o życiu. Dlatego chciałbym powiedzieć, że jakkolwiek doceniam Przyjaciół i będę mówił o tym, co pozytywnego sitcom przekazał widzom, trzeba oglądać go świadomie. I zwrócić uwagę, że nie jest on zawsze odwzorowaniem życiowych realiów. Jednak wiele zarzutów było absurdalnych. Bohaterowie serialu chodzą do kawiarni i zajmują za każdym razem te same miejsca, biorąc filiżankę, chociaż w Ameryce to bardziej kubek kawy. No i ten tryb ich życia miałby jakoś negatywnie wpłynąć na zyski tej kawiarni. No i nie oceniam. Nie wiem. Ale wydaje się być to dość dziwnym zarzutem. Szczególnie, że był to serial telewizyjny. No nie? No i właśnie. Niektórzy ludzie, kierujący zarzuty wobec tego serialu, zapomnieli, jakimi zasadami kieruje się telewizja. A szczególnie telewizja w latach 90. Wtedy produkowała ona materiały, które miały przyciągnąć po prostu jak największą ilość widzów. A sitcomy, czyli komedie sytuacyjne, miały przede wszystkim śmieszyć, a niekoniecznie być w 100% produkcją logiczną. Did they just kill off Joey? No. Now maybe. Telewizja często chodziła na skróty. Przyjaciele nie byli produkcją, w której skupiano się na tym, żeby bohaterowie mieć na tyle płatne prace, żeby utrzymać mieszkanie. Potrzebowali po prostu fajnego loku, efektownego planu zdjęciowego dla całej produkcji. Bohaterowie byli też wyolbrzymieniem pewnych cech, często skrajnych. Myślę, że dzisiaj nadal nie wybaczono telewizji, że była telewizją i że korzystała z pewnych uproszczeń. Mimo wielu zarzutów, Przyjaciołom nie da się odmówić tego, że stali się pewnym fenomenem. W wielu miejscach mają błędy, to prawda. W różnych aspektach mogą pojawić się nieścisłości, ale na przestrzeni 10 sezonów byłoby dziwnym, gdyby tych błędów nie było. Zacznę jednak trochę bardziej wgłębiać się w samą fabułę i naszych bohaterów. A żeby to zrobić, nabierzemy trochę perspektywy. Pewnie zastanawiacie się teraz, o czym mówiłem do tej pory. Powiedzmy, że był to długi wstęp. W każdym razie, czym w ogóle jest przyjaźń? Jeden z twórców serialu powiedział kiedyś w rozmowie z serwisem Digital Spy: uważam, że serial zestarzał się godnie. Gdybym miał coś zmienić, to chciałbym zawrzeć więcej odniesień do tego, co dzieje się na świecie. Ale nie w tematach, tylko kulturowo. Poza tym nie zmieniłbym zbyt wiele. To uniwersalna opowieść. To były proste historie o związkach, o ludziach próbujących jakoś przeżyć, o miłościach utraconych i odnalezionych. Łączyły ludzi, bo tak właśnie wygląda życie. Fundamentem serialu NBC są ludzie i relacje między nimi.
prawdziwe, intymne relacje muszą być oparte na przyjaźni. Ale po co w sumie jest nam ta przyjaźń? Po pierwsze, wydaje mi się, że potrzebujemy kogoś w rodzaju współpracowników, ludzi, którzy pomogą nam zrealizować nasze plany. Po drugie, przyjaźń gwarantuje bezpieczeństwo. Przecież przeraża nas wizja, że możemy być jedynymi dziwakami na tym świecie. Potrzebujemy więc poczucia bliskości z kimś, z kim będziemy mogli wymieniać się naszymi wpadkami czy upokorzeniami. W ten sposób, oceniając się w przyszłości, podejdziemy do własnej osoby z większym współczuciem. Po trzecie, zabawa. Jest celem, który może wydawać się błahy, ale życie poddaje nas ciągłej presji i bez momentów relaksu nie bylibyśmy w stanie żyć w pełni, nie bylibyśmy zdrowi. Bo zabawa jest jednym z elementów zdrowia psychicznego. Przyjaciele są też po to, żeby porządkować nasze myśli, prowadzać nas na odpowiednie ścieżki. Celem tak rozumianej relacji staje się jasność umysłu i potrzeba samodoskonalenia. Co z tym zrobić? Twórcy przyjaciół pokazują nam, czym jest ta prawdziwa przyjaźń, o której się tak dużo mówi. Opiera się ona na dostrzeganiu w drugim człowieku tego, co dobre, jego pozytywnych cech czy cnót i uczeniu się od siebie nawzajem. Czerpiemy od innych to, co najlepsze. Na tym opiera się ta prawdziwa przyjaźń. Gdy przyjrzymy się serialowi, wszystkie te postacie są bardzo, to oczywiste, wyolbrzymione. Każda postać jest zespołem cech bardzo skrajnych. Mamy Monikę, która jest perfekcjonistką aż do bólu. I nawet pozostawienie trampek w złym miejscu, czy przesunięcie sofy nawet odrobinę, nie daje jej spać i budzi w niej irytację. What you doing? What does it look like? I am cleaning. Did you get Monica's authorization to move all of her stuff? Authorization? I don't need that. I'm gonna put everything back. Put it back exactly where you found it? Yes, I'm gonna put it back exactly where I found it. Okay, first of all, that attitude is not helping. She is not gonna care if I put her stuff back in the same stupid place. Oh, hello? Did you just meet Monica? Mimo iż wszystkie te postacie są od siebie skrajnie różne, to tworzą wyjątkową całość. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, więc trochę to wyjaśnię. Bo każdy z nas ma w sobie odrobinę humoru Chandlera, tego zaangażowania Moniki, luzu Joeya, troski Rossa, takiego buntu czy potrzeby przekory, jaką ma Phoebe, ale też samozaparcia i uroku, jakie prezentuje w całym sitcomie Rachel. No i właśnie. Pierwszym wątkiem, któremu się bardziej przyjrzymy, jest historia Rachel. Co nie powinno być żadnym zaskoczeniem. To na niej skupiamy najwięcej uwagi, gdy wbiega do kawiarni i w pewien symboliczny sposób rezygnuje ze sfery bezpiecznego małżeństwa na rzecz przyjaciół. Rachel jest taką postacią, która pokazuje, że w życiu trzeba eksperymentować, ryzykować. W jaki sposób to robi? Zostawia za sobą strefę finansowego komfortu, nieustanną opiekę rodziców i pozbawiony jakiejkolwiek pasji związek. Wybiera przyjaciół i to właśnie oni wspierają Rachel. Gdy na przestrzeni całego pierwszego sezonu dokonuje wyborów po raz pierwszy i znajduje się w sytuacjach, które są dla niej zupełnie nowe. Po raz pierwszy idzie robić pranie i po raz pierwszy podejmuje pracę. Jest taka scena w pierwszym sezonie, w której Rachel niszczy karty kredytowe, które są takim symbolem, chociaż to może za dużo powiedziane, no ale dobra, niech będzie, symbolem przywiązania do rodziców. Ona te karty niszczy, a gdy dzwoni do niej jej ojciec i pytają, jak sobie radzi, Rachel, mówiąc, że nie potrzebuje pomocy rodziców, patrzy właśnie na przyjaciół. No i nie wiem jak wy, ale jak dla mnie to jest naprawdę istotne, żeby pokazać, że to oni są jej oparciem.
Na przestrzeni 10 sezonów widzimy Rachel jako bohaterkę, która ma w sobie to samo zaparcie, o którym już wcześniej mówiłem. Żeby wybierać to, czego właściwie się boi. Ryzykować i dążyć ku temu, co chce osiągnąć. A wspierają ją w tym przyjaciele. Nawet w taki dość przypadkowy sposób, bo spójrzmy na przykład na sytuację, gdy Chandler sugeruje jej, żeby zrezygnowała z pracy. Mimo tego, że Rachel jest później poirytowana, Hey, that's funny. You're funny, Chandler. You're a funny guy. You know what else is really funny? Something else I might have said? I don't know. Weren't you the guy that told me to quit my job when I had absolutely nothing else to do? to Chandler powiedział jej najlepszą możliwą rzecz. Dał jej motywację, by zaryzykować, wysilić się i poszukać pracy związanej z jej pasją, modą. No i trochę dzięki swoim działaniom, trochę dzięki szczęściu i trochę dzięki temu wsparciu znajduje się tam, gdzie chciała być. Podobnie jest, gdy Rachel przeżywa kryzys wiary w siebie. Wtedy to Ross uświadamia jej, że to właśnie ona jest osobą, która ze zwykłej kelnerki potrafiła stać się kierownikiem, dyrektorem w wielkiej firmie. I nawet jeżeli teraz brakuje jej pewności siebie, to on w nią wierzy. Wierzy w to, że będzie dobrą mamą. Cały serial pokazuje, że Rachel jest tą, która inwestując w przyjaźń, zyskuje. Zaczyna od takiej rozpieszczonej, małej królewny, w dodatku strasznie nieporadnej. Oh, wish me luck. What for? I'm gonna go get one of those job things. Jednak pod koniec serialu Rachel staje się niezależną, silną kobietą, która w pełni świadomie wybiera miłość do Rossa ponad pracę. Może nawet pracę jej marzeń. Myślę, że Rachel udowodniła zarówno nam, jak i samej sobie, że czasem wybieranie rzeczy, które innym wydają się nierozsądne, a nawet głupie, a nam samym jako widzom ryzykowne, opłacają się. Bo właśnie w ten sposób można osiągnąć rzeczy wielkie. To jest chyba najbardziej oczywista przemiana w przyjaciołach, ale też chyba najbardziej interesująca. Bo pokazuje, że budowanie relacji opartych na przyjaźni i inwestowanie w nie niesłychanie się opłaca. Nie dość, że dostajemy motywację do tego, by być tymi, kim naprawdę chcemy być, to jeszcze otrzymujemy wsparcie, by wychodzić ze strefy komfortu, by dążyć do tego, czego chcemy. Kolejną postacią, która również od początku sitcomu jest ważna i widoczna, jest Ross, który w momencie, gdy Rachel porzuca swój pozbawiony pasji związek, jest załamany, jest osamotniony. This guy says hello, I want to kill myself. You okay, sweetie? I just feel like someone reached down my throat, grabbed my small intestine, pulled it out of my mouth, and tied it around my neck. Cookie? Właśnie stał się singlem. Ross wydaje się być najbardziej dojrzałym ze wszystkich. No, ale to tylko pozory. Ross jest marzycielem, jest idealistą, który boi się zmierzyć z własnymi problemami. Bo usilnie dąży do ustabilizowania swojego życia. Tak bardzo jest zaślepiony tym celem, że nie jest w stanie poświęcić czegokolwiek na drodze do jego osiągnięcia. No i cierpi też na kryzys męskości, który w różny sposób przejawia się na przestrzeni całego serialu. Chociażby w momencie, gdy jego syn zaczyna się bawić lalką Barbie. Ale też w momencie, gdy wraz z Rachel chcą zatrudnić nową nianię. Jest to męska niania, Sandy. Sandy jest postacią bardzo wrażliwą. Ma w sobie uwydatnione te cechy, które nazwalibyśmy bardziej kobiecymi.
Ross nie chce w żaden sposób pokazać słabości. Chce być tym silnym, tym twardym, stereotypowym facetem. Wszystko przez to, że myślał, że już dotarł do tego momentu w swoim życiu, w którym wszystko jest na odpowiednim miejscu i on jest za to odpowiedzialny. Później nagle zaczyna tracić i traci wiele. Przede wszystkim wiarę w samego siebie. W związku z Carol był osobą, która ufała innym i której można było zaufać. Gdy ona jednak go zostawia, to nagle zaczyna tracić zaufanie do innych. Jest niepewny wobec samego siebie. To próbują naprawić w nim właśnie przyjaciele. To zauważa Phoebe w jednym z odcinków i próbuje mu uświadomić Monika, która podkreśla, że to, co zrobiła Carol, nie powinno wpływać na to, jak Ross się zachowuje i jakie wybory podejmuje. Więc tak, Ross jest bardzo niepewnym człowiekiem i boi się utraty nawet relacji ze swoim synem. Ale tak naprawdę jedynym zagrożeniem w tej relacji jest on sam. I ta sytuacja jest dla niego ciężka, jest trudna, co możemy sobie wyobrazić i zrozumieć. Martwi się, że nie podoła jako ojciec, a przecież wydaje mi się, że każdy, kto ogląda Przyjaciół, się ze mną zgodzi, że jest to facet, którego jedną z mocniejszych cech jest właśnie ta troska, ta troskliwość o innych. No i w tym też to, że jest świetnym ojcem. Tylko czasami boi się taką osobą rzeczywiście być. W utrzymaniu tej relacji pomaga mu Joey, bo to on nalega, aby Rachel przeprowadziła się do Rossa. No i zostają już w jednym pokoju do końca. I Ross może mieć cały czas oko na swojego syna. Ross jest też człowiekiem z zasadami, ale często nie ma tego wsparcia co do decyzji, które musi podjąć. Gdy przeprowadza się do nowego mieszkania, popada w niełaski sąsiadów, bo nie chce dołożyć się do imprezy organizowanej na rzecz dozorcy. No i chyba, jak pamiętacie tą sytuację, to chyba potrafimy go zrozumieć. Muszę wspomnieć o tym, że to nie jest jakieś skąpstwo, które kieruje Rossem, czy jakieś przywiązanie do pieniędzy. Kierują nim właśnie zasady. Gdyby było inaczej, nie organizowałby równorzędnej imprezy, która kosztowała go zdecydowanie więcej. Na przestrzeni całego serialu, tak jak w przypadku Rachel obserwowaliśmy przemianę na lepszą, tak tutaj bardziej niż przemianę obserwujemy dojrzewanie Rossa. A przyjaciele pomagają mu w dążeniu do najlepszej wersji siebie, z którą oni chcą się kontaktować, a której on potrzebuje do samospełnienia. Monika jest osobą z dużą ilością kompleksów. Przede wszystkim wywodzi się to z jej dzieciństwa i z postaci, jaką jest jej mama. Ma kompleks związany z tym, że kiedyś była otyła. Ma problemy z tym, że nie może mieć dzieci jeszcze, że nie ma partnera, nie ma ślubu i nie ma własnej restauracji, a przecież do tego dąży. A w tym wszystkim Monika jest perfekcjonistką, która posiada nerwicę natręctw, co utrudnia jej często zachowanie spokoju. Ale ten perfekcjonizm Moniki nie jest czymś złym. To po prostu pokazuje, jak bardzo jej zależy. So, I figure I'll wash it, right? Monica, you got a bucket and some soap I can borrow? Oh, yeah, I got soap and sponges and rags and carnauba wax and polishing compound. You don't even have a car. I know, but one time there was this really dirty car parked in front of the building, so I washed it. And? And 6 others. There you are. Monika jest gospodarzem i opiekunem. To przecież ona przyjmuje Rachel do mieszkania, gdy jest w potrzebie. Stanowi centrum grupy. Rachel to jest jej przyjaciółka z liceum. Ross to jej brat. Chandler i Joey to jej sąsiedzi, a Phoebe to jej była współlokatorka. To ona jest tym, co spaja całą grupę. Jest to też postać, która nie radzi sobie w sytuacjach, kiedy ludzie nie okazują jej sympatii.
Monika nie lubi być nielubiana. Monika nie może zażądać od wdowy, że bardziej nie umie zażądać od wdowy wynagrodzenia za jej pracę. Ale co nie dziwne, pomaga jej w tym Phoebe, czyli ta, która nie boi się robić tego, co należy zrobić i nie boi się angażować w dziwne sytuacje. W pewnym odcinku mieszkanie Rachel i Phoebe płonie i muszą one znaleźć mieszkanie gdzieś indziej. Jedną z pierwszych osób, które proponują im mieszkanie, jest właśnie Monika. W kolejnym odcinku piecze ona słodycze dla swoich sąsiadów, bo chce być lubiana. Trudno jest jej przestać robić te słodycze. Nawet gdy sytuacja wydaje się być dziwna, nienaturalna i przekracza pewien poziom jej wytrzymałości. No i tu pomagają jej przyjaciele. To Chandler wchodzi i porządkuje sytuację. Mówi, że ludzie zachowują się w niewłaściwy sposób i wykorzystują Monikę, która jest osobą po prostu dobroduszną. Kolejna kłopotliwa sytuacja, w jakiej znajduje się Monika, to ta, gdy wraz z Phoebe organizują baby shower dla Rachel. Phoebe zapomina zaprosić jej matkę. No i tu wkracza do akcji Monika, która stara się wszystko naprawić. Chce ukryć to, że zapomniały o matce Rachel. Jednak to jej nie wychodzi na dobre. Przez cały odcinek próbuje później przeprosić i zadośćuczynić. Przeprasza matkę Rachel, ale ta nie potrafi docenić tego, jak Monika się stara. Monika też nie potrafi powiedzieć, co o niej tak naprawdę sądzi. A wynika to z tego, że jest dla niej swego rodzaju autorytetem. I tu znowu pomaga jej Phoebe, która pokazuje, że trzeba być osobą zdecydowaną i nie bać się ryzykować. Tak jak Rachel ma dużo szczęścia na przestrzeni całego sitcomu, tak Monika tego szczęścia nie ma. Zdecydowanie jej go brakuje. Monika, mimo iż się stara i bardzo jej zależy, nie zawsze jej wychodzi. I przez to jest sfrustrowana. Bohaterka grana przez Courtney Cox pokazuje nam dwie rzeczy. Po pierwsze, że nie zawsze trzeba się kurczowo trzymać zasad i tych norm narzucanych przez nas samych. Trzeba czasami zrobić coś, co niekoniecznie leży w dobrym guście. Hey, Chef Geller. That little speech you made the other day? Well, I got a problem with it. You do? You bet I do. I just, wasn't listening then, that's all. If you want a problem, I'll give you a problem. What are you gonna do? Are you gonna fire me? You bet your ass I'm gonna fire you. Now get out of my kitchen. Get out! All right. Anybody else got a problem? Monice nie zawsze wychodzi to, co planowała. Nie zawsze da się przecież zrealizować ten jej perfekcyjny, idealny plan. Trzeba czasami się zgodzić na plan B. Ustąpić trochę. Pójść na kompromis ze światem. Chandler to postać, która dystansuje się od rzeczywistości za pomocą żartów. Jest to zdecydowanie najlepiej uzbrojona w humor postać w całym sitcomie. Za wszelką cenę unika konfliktów lub wchodzenia w jakiekolwiek spory. Jego najlepszym przyjacielem wydaje się być Joey. I rzeczywiście, są prawdziwymi kumplami, którzy pokazują nam, że w życiu liczy się też zabawa właśnie. Joey uczy Chandlera, jak się wyluzować. Nie poddawać się tej ciągłej presji, trochę takie carpe diem, życie chwilą. Prawdziwym przyjacielem, który uczy Chandlera, czym jest ta prawdziwa przyjaźń i dlaczego jest ona taka wartościowa, jest jednak Monika. To ona wydobywa z niego to, co najlepsze. Monika naprawia Chandlera cały czas, ale nie pod siebie. Chce, żeby Chandler sam zobaczył, jakim wspaniałym człowiekiem może być. Żeby sam dla siebie był najlepszą wersją siebie. Musi zacząć doceniać to, kim jest.
A jest mu z tym trudno, bo sytuacja rodzinna spowodowała, że czuje się zagrożony, czuje się ośmieszany przez jego przeszłość, ale też przez jego teraźniejszość. Mimo że rozumie swoją sytuację, bo nie jest zadowolony ze swoich wyborów, ciągle sabotuje swoje działania i pakuje się w najtrudniejsze sytuacje. Na przykład zakochuje się w dziewczynie swojego kumpla, Kathy, czy nawiązuje na nowo relację z Janice. Wielokrotnie. Nie czuje się dobrze z samym sobą. I nawet jedna bransoletka sprawia, że pogrąża się w niepewności i nie czuje komfortu, będąc samym sobą. Nie podoba mu się złota bransoletka od Joeya, bo uważa, że jest to taki odstraszacz kobiet i nie chce jej nosić. A przecież nie chodzi tu o samą błyskotkę, ale o ich przyjaźń. Hey, this is a little extra something for, always being there for me. Wow, I don't know what to say. Wow, I don't know what to say. What do you say? I don't know. It's a bracelet, isn't it? Kłopoty Chandlera z samym sobą biorą się także z tego, że ciągle porównuje się z innymi. Nie uprawiał seksu z Kathy, bo boi się, że nie będzie tak dobry w łóżku jak Joe. A problem wcale nie leży w tym, że Chandler nie może czegoś osiągnąć. Problem w tym, że nawet nie próbuje. Bo jak się później okazuje, po prostu wiele nie wiedział o seksie. A uświadamiają go o tym Monika i Rachel. Potem musi usłyszeć, że jest najlepszym facetem, z którym Monika była w łóżku. I że jest lepszy od Richarda. Ale znowu, to Monika uczy go, że nawet jeżeli jest tym najlepszym, to tylko dzięki niej. Bo w związku są dwie osoby, a nie jedna, która jest facetem i musi dominować. Chandler przełamuje więc tutaj pewne stereotypy i gdyby zmienił podejście, uwierzył w siebie i przestał oceniać się jako gorszego od innych, to zagwarantowałby sobie lepsze samopoczucie i znacznie mniejszą liczbę problemów. Postać grana przez Matthew Perry'ego jest też o tyle ciekawa, że dostajemy na przestrzeni całego serialu drobne wzmianki o jego przeszłości. A o tym, jaki był przed rozwodem rodziców, to już w ogóle brakuje nam informacji. Mamy jedną intrygującą wiadomość, że dawniej zdarzyło się, że wbiegł na scenę podczas koncertu zespołu Wham, a George Michael uderzył go w twarz. To pokazuje kontrast między Chandlerem dzisiaj a kiedyś. All right, that is it. This is our apartment, and you cannot behave this way. Now, if you can't act your age, then you shouldn't be here at all. Now, those plates may not be as nice as the pretty pink ones that I picked out. But they're very important to Monica, and I want you to apologize to her right now. I'm sorry. Mom, I'm so sorry. Okay, that's better. Now, I want you to apologize to each other and mean it. Sorry. By the way, that fight was totally arousing. Chandler pracuje w nielubianym przez siebie zawodzie, ale bardzo się boi, żeby zrezygnować i zaryzykować. Chandler płaszczy się przed swoim szefem. Na dodatek rzuca w sobie taki pracowniczy śmiech w obecności szefa. Pozwala też mu wygrać w tenisa, jest lizusem. Monika uważa, że takie zachowanie jej partnera jest żałosne i krępujące dla niej. Chandler za wszelką cenę unika konfrontacji i zmienia to w nim właśnie Monika. Na przestrzeni 10 sezonów z człowieka, który używa mechanizmów obronnych, żeby nie wchodzić w jakiekolwiek konflikty, przekształca się w otwartego i kochającego męża. Jego największym wrogiem jest on sam. Dzięki przyjaciołom udaje mu się przezwyciężyć słabości. Pokazuje, że jeżeli będziemy chcieć się zmienić i będziemy mieć trochę szczęścia oraz wsparcie bliskich, to przezwyciężymy dręczące nas problemy. What must it be like not to be crippled by fear and self-loathing? Zaczynając mówić o Joeym, zacznijmy tam, gdzie wszyscy kończą. Na koniec przecież Joey nie zostaje sam.
swoich przyjaciół. To postać, która nie przechodzi jakiejś poważnej zmiany, ani nie dojrzewa. Joey to taki nadworny błazen, można by powiedzieć. On jest źródłem wszelkiej radości, potrafi cieszyć się absolutnie ze wszystkiego. Joey, sorry. Oh, it's all right. Don't worry about it. Oh, that's gonna leave a stain. Rach, hey, it's fine. You're at Joey's. Really? Yeah, look. Yeah, I've never lived like this before. I know. All right, well, don't waste it. I mean, it's still food. Jak kończycie oglądać Przyjaciół, to jedna z rzeczy, za którymi tęsknicie, lub to, czego nie możecie zapomnieć, to właśnie ten lekko głupkowaty uśmiech Matta LeBlanca. Joey to taki chodzący symbol życia chwilą i przyjaźni. Zawsze współczuje innym, przejmuje się ich losem, pociesza ich. I myśli, że Ross bądź Rachel mogą się jakoś oderwać od ich grupy, od Patcha. Uważa, że Ross poświęca za dużo czasu Emily, że poświęca dla niej za dużo po prostu. To on reaguje bardzo emocjonalnie zresztą na jego zachowanie i uświadamia go. A gdy Janine, jego dziewczyna, nie lubi towarzystwa Chandlera i Moniki, co mu oczywiście przeszkadza, Joey ją rzuca. Ta postać jest prawdopodobnie najsłabiej rozpisana w scenariuszu z całej paczki. Ale nie znaczy to, że niczego pozytywnego w swojej historii nie przekazuje. Naiwność tej postaci, beztroskie życie, jakie prowadzi i szczęście, które roztacza w całej grupie swoich przyjaciół, jest czymś, bez czego ten serial nie mógłby istnieć. Phoebe to osoba z tragiczną przeszłością. Nadal nie może się do końca pogodzić ze śmiercią swojej matki, na co dowodem są słowa jej piosenki. I made a man with eyes of coal and a smile so bewitching. How I suppose know that my mom was dead in the kitchen. Przyjaciele są dla Phoebe wszystkim. Jej ojciec ją zostawił i matka popełniła samobójstwo, a przynajmniej jedna z nich. I siostra brała co chciała i wszystko psuła. A relacja z jej bratem gdzieś przepadła i musi ją na nowo odbudować. Dlatego przyjaciele stanowią dla niej rodzinę, której jej brakuje, która po prostu się rozsypała. Na dodatek z doświadczeń przeszłości bierze się cała mądrość tej bohaterki. Straciła wiele osób i dlatego tak ceni sobie relacje, które ją z innymi łączą. Przez to wszystko, co ją spotkało i co nadal ją prześladuje, tak bardzo chce znaleźć wspólną więź z przyjaciółmi. Między resztą istnieją już silne relacje, od dawna zakorzenione. Phoebe dopiero próbuje znaleźć takie rzeczy między nią a innymi. Na przykład takim wydarzeniem staje się, o ironio, napaść na nią i na Rossa, która prowadzi do odkrycia tego, że w dzieciństwie to Phoebe napadła na Moniki. I guess your mugging days are behind you. Oh. Oh my god. Phoebe, you used to mug people? Excuse me, Ross. Old friends catching up? W związku z tym, że straciła tylu bliskich, ma czynić dobro i zmieniać świat na lepszy. Zostaje nagrodzona tym, że odzyskuje swoich bliskich, zarówno brata, jak i męża. Zyskuje męża i na nowo poznaje ojca. Ale zyskuje też całą grupę prawdziwych przyjaciół. To ona jest zapalnikiem wszystkich uczuciowych sytuacji, jakie mają miejsce między przyjaciółmi. Popycha innych do tego, co chcą osiągnąć. To ona wspomina przecież kwestię ślubu i przyszłości w rozmowie z Moniką. I dziwi się, że nigdy nie rozmawiała o tym z Richardem. Strzega Chandlera, że jego internetowa dziewczyna może być potworem i nalega, by poszedł się z nią spotkać. Jak się okazuje, nie była w błędzie.
To ona też namawia Monikę do tego, by wygarnęła matce Rachel, że nie przystoi wychodzić bez pożegnania z gospodarzem i że powinna z czystej przyzwoitości przyjąć jej przeprosiny, których usłyszała przecież aż tyle. Wraz z Moniką Phoebe ubiera się w suknie ślubne, Janę mają za siebie bukietami ślubnymi, bo Phoebe mimo swojej buńczuczności marzy o normalności i tradycji. Phoebe to outsider ze względu na wszystko. Jej przeszłość i to, kim jest. Jest alternatywą dla takiego społecznego przymusu posiadania wysokiego stanowiska. A w jednym z odcinków widzimy, że mogłaby taką funkcję pełnić. Ale nie skończyłoby się to dla niej do końca dobrze. Dąży jednak do tego, by być częścią grupy, co podkreśla rolę, jaką pełni społeczeństwo dla jednostki. Ale też przede wszystkim, jak potrzeba bycia częścią jakiejś grupy jest ważna dla Phoebe. Stąd cele, które sobie Phoebe stawia. Chce zyskać społeczną normalność. Chce być konwencjonalna i chce być częścią tej paczki, którą my znamy jako przyjaciele. No i chyba koniec końców jej się udaje. Przyjaciele pokazani są przede wszystkim jako rodzina. Spędzają przecież wspólnie święta, gotują do siebie i razem chodzą do lekarza. To jest pewna taka zależność, że na pewnym etapie naszego życia to przyjaciele stają się naszą rodziną. To im powierza się sekrety, których rodzicom nie jesteśmy w stanie lub nie chcemy zdradzić. Wszyscy bohaterowie sitcomu mają jakieś problemy ze swoją biologiczną rodziną. Wyrazisty jest tu wątek Phoebe, ale również Monika i Ross mają z nimi problemy. Rodzice Rachel właściwie sprawiają, że chce być kimś innym od nich. Tata Joey'a zdradza swoją żonę i być może dlatego Joey jest taki, jaki jest. A Chandler czuje się ośmieszany przez jego przeszłość. Chandler, here you go. Got your traditional holiday feast. We got your tomato soup, your grilled cheese fixins, and your family-sized bag of Funyuns. Wait, Chandler, this is what you're having for Thanksgiving dinner? What is it with you in this holiday? All right, I'm 9 years old. Oh, I hate this story. We've just finished this magnificent Thanksgiving dinner. I have, and I remember this part vividly, a mouthful of pumpkin pie. And this is the moment my parents choose to tell me they're getting divorced. Oh my God. Yes, very difficult to enjoy Thanksgiving dinner once you've seen it in reverse. No i społeczeństwo podkreśla rolę rodziny. A w dzisiejszych czasach przede wszystkim indywidualizm jest stawiany na pierwszym miejscu. I gdzieś w tym wszystkim są właśnie przyjaciele, którzy mówią o wpływie, którego nie da się wymazać. Wpływie przyjaźni. Pod koniec serii można by powiedzieć jasne, no przyjaźń jest ważna, ale przecież już schodzi na drugorzędny plan. W końcu Chandler i Monika się wyprowadzają. Ale nie da się zaprzeczyć, że fundamentem dla całej tej sytuacji jest właśnie przyjaźń. Marta Kaufman, czyli jedna z twórców serialu, powiedziała o przyjaciołach jako o jedzeniu na pocieszenie. Wydaje mi się, że to jest bardzo trafne określenie tego, czym ten serial dla wielu jest. Przyjaciół ogląda się właśnie po to, żeby odpocząć, żeby się zrelaksować. Przyciąga tak wielu, bo pokazują, czym jest prawdziwa przyjaźń. Pokazują to, co chcielibyśmy, aby było naszym życiem. Na razie to tyle. Wiem, że kamera lata jak porąbana i może to niekoniecznie jest najlepsza forma, ale mi się podczas spaceru najlepiej myśli, przez co nie ma jakiegoś chaosu w tym wszystkim.